Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj kolejny ze starszych zestawów. Już powoli robi się z tego mały maraton, ale dzięki tym zestawom ponownie poczułem ekscytację, fan, to co już dawno zniknęło, jeśli chodzi o najnowsze, nudne zestawy z serii Technik. A przed Wami 42042, żuraw gąsienicowy, zestaw z 2015 roku. Składa się z 1401 elementów. W tamtym okresie jego cena katalogowa to było 560 zł. Jest wyposażony w Power Functions. Z tyłu pudełka pokazane są jego wszystkie funkcje napędzane silnikiem. Jest też informacja, że wysięgnik jest modułowy, czyli możemy go sobie wydłużać. No i mamy też pokazany model alternatywny. Zestaw kupiłem używany, kosztowało mnie to 590 zł. I zajrzyjmy jeszcze do instrukcji. Tutaj mamy pokazane wszystkie funkcje. No i kilka zestawów z tamtego okresu. 42043. Cały czas poluję na ten zestaw, tylko muszę go znaleźć z pudełkiem w bardzo dobrym stanie, no i w racjonalnej cenie oczywiście. Skończyłem pierwszy etap budowy i mamy już zbudowane podwozie gąsienicowe. Konstrukcja jest bardzo mocna. Jest tutaj sporo usztywnień skośnych. W pierwszym etapie budujemy też napęd. Podepnę tutaj koło zębate, żeby Wam pokazać. Tutaj od dołu będzie bardzo dobrze widać, jak ten napęd wygląda. Są dwie zmiany kierunku, przy każdej jest redukcja prędkości. Następnie moc idzie do obu gąsienic i tutaj jeszcze dodatkowo mamy trzecią, kolejną redukcję. No i mamy też podpiętą już obrotnicę. Tutaj w tym konkretnym zestawie pojawiła się już nowa wersja obrotnicy, czyli bez tych ząbków w środku. Jestem po drugim etapie budowania, w którym konstruujemy skrzynię, czyli serce żurawia. Jak widzicie, mamy aż 4 funkcje, które będą napędzane silnikiem i każda z tych funkcji dodatkowo ma 2 kierunki działania. Tu mamy wyjście z silnika przez sprzęgło, następnie idziemy sobie tutaj i następnie mamy wyprowadzenie mocy na oba rzędy kół. Dwie skrajne funkcje to są wyprowadzenia do szpul. Z kolei tutaj mamy wyprowadzenie do napędu, a tutaj z kolei mamy wyjście mocy do obrotnicy. Tutaj mamy połączenie ze sprzęgłem, pierwsza redukcja, następnie idziemy do przodu i tutaj mamy kolejne dwie redukcje i to czarne koło zębate będzie połączone bezpośrednio tutaj z obrotnicą. Wszystkim będziemy zarządzać 2 joystickami, czyli jednocześnie będziemy mogli mieć włączone maksymalnie 2 funkcje. I w tej chwili podpinam już skrzynię do obrotnicy i to czarne koło zębate tutaj się z nią połączy. I od razu możemy zobaczyć, jak to będzie działało. Oczywiście jak wrzucimy na luz, to również ręcznie będziemy mogli sobie żurawiem obracać. I za pomocą tego elementu łączymy skrzynię z napędem. I od razu możemy zobaczyć, jak działa. W kolejnych krokach budujemy segment ze szpulami. Tutaj jedna i druga szpula jest podpięta pod elementy ślimakowe. I tutaj sobie
łączymy to ze skrzynią, czyli podpinamy do tych piaskowych kół. I 42042 jest już gotowy. Kolejny świetny zestaw z tamtego okresu. 200% technika w techniku. Fenomenalny proces budowy. Przedłużałem go już do granic możliwości, żeby jak najdłużej cieszyć się z budowania tego zestawu. Mnóstwo mięsa technikowego, cały czas coś się działo. Budowa kratownicy. Nie mamy tutaj gotowych odlewów, tak jak to jest w najnowszych zestawach. Dobra, to przejdźmy do wszystkich funkcji. Tutaj mamy dwa joysticki, które sobie jeżdżą na akslu i możemy nimi przełączać sobie tutaj wszystkie opcje, które są zarządzane silnikiem. Bardzo fajnie mamy to wszystko pokazane na obrazkach. Battery box działa tutaj trochę jak przeciwwaga. No dobra, to najpierw zobaczmy, jak jeździ. Zobaczymy, czy... Mimo że jest tutaj ślisko, bo to jest szklana powierzchnia, to jak najbardziej sobie poradził z pokonaniem mojej ręki. I w drugą stronę. Myślę, że tutaj nie powinno być większego problemu, żeby podpiąć dwa silniki i przerzucić jazdę do pilota z opcją skrętu. Teraz zobaczmy, jak działa obrót. No i dwie funkcje oparte na wciągarkach. Tutaj już Wam pokazywałem, są dwie szpule. I teraz zobaczmy sobie, jak te dwie funkcje działają. Mamy podnoszenie i opuszczanie wysięgnika. No i opuszczanie i wciąganie chwytaka. Oczywiście dwie funkcje możemy tutaj włączać jednocześnie. Jeśli chodzi o chwytak, to tutaj szczęki otwieramy i zamykamy ręcznie. Cała ta funkcja jest oparta na siłowniku, który jest tutaj w środku i wypycha nam tutaj tą część. I dzięki temu te szczęki się otwierają i zamykają. I mamy jeszcze jedną funkcję ręczną, czyli unoszenie i opuszczanie kabiny. Tutaj mamy taki fejkowy siłownik. Środek kabiny jest dosyć prosty. Mamy fotel i dwa drążki. No i mamy jeszcze dodatkowy moduł kratownicy, który albo możemy sobie tutaj łapać chwytakiem, albo możemy sobie wydłużyć wysięgnik. Bardzo prosto, bo wypinamy po prostu te piny 4 tutaj i podpinamy ten dodatkowy moduł. No i cóż, podsumowując, świetny zestaw. No i oczywiście zachęcam do powrotu do tych zestawów sprzed 10-15 lat, bo najprościej mówiąc to są prawdziwe technikowe zestawy. Jak ktoś z Was miał do czynienia tylko i wyłącznie z tymi obecnymi najnowszymi zestawami, to powrót do tych setów to będzie skok kilka leveli w górę.
Jak zawsze czekam na wasze komentarze, co myślicie o tym zestawie. Może już go macie, to tym bardziej napiszcie, co o nim sądzicie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.